Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu porównawczego Taycana Turbo S z Taycanem 4S. Co to za głos? Jakaś chrypka czy przed mutacją? Spróbuję jeszcze raz. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do porównania Porsche Taycana Turbo S z Taycanem 4S. Na pewno jesteście ciekawi, jak wielka jest różnica pomiędzy niemal najsłabszym Taycanem 4S, który ma zaledwie 571 koni, a najmocniejszym Taycanem Turbo S, który ma aż 761 koni. Oto i ta różnica. Taycan 4S robi setkę w 3,7 sekundy, przyspiesza od 50 do 150 w 5,4 sekundy, a od 100 do 200 w 8,5 sekundy. Natomiast Taycan Turbo S robi setkę w 2,8 sekundy, od 50 do 150 przyspiesza w 4,2 sekundy, a od 100 do 200 w 6,6 sekundy. 4S jest super szybki, ale Turbo S to jest jakiś kosmos. 2,8 sekundy do setki. I to mierzone bez one foot rollout. I jak widzieliście, z uślizgiem kół. To jest jakiś kosmos. Z tym, że jest mały kruczek, bo są to czasy z launch control, czyli z procedurą startu, a wtedy zarówno 4S, jak i Turbo S mają większą moc, coś w stylu overboosta. I to zwiększenie mocy trwa 2,5 sekundy, ale to wystarczy, żeby zrobić dużo lepsze czasy. Normalna moc 4S to nie 571, a 490 koni, a Turbo S nie ma 761, a 625 koni. I jak nie ruszamy z procedury startu, to czasy do setki są około 0,3 do 0,4 sekundy gorsze, a czasy 100-200 już około 1 sekundę gorsze. Czyli w sumie wciąż piekielnie szybko, ale czuć nieco gorsze osiągi. W ogóle przesiadając się z Turbo S-a do 4S-a, to czujemy się, jakbyśmy jechali dużo wolniejszym autem. A przecież 4S robi setkę w 3,7 sekundy. Co za auta. No dobra, to w osiągach jest przepaść. A co ze spalaniem, czy tam zużyciem prądu? Tutaj zrobiliśmy dwa testy. Pierwszy to jazda ze stałą prędkością 120 km na godzinę, jeden za drugim, ale w większym odstępie, tak żeby nie było tunelu i zakłamanego zużycia. Ten sam tryb jazdy, klima wyłączona, podobny poziom prądu w akumulatorach, ten sam rozmiar kół i tak dalej. Zrobiliśmy niemal równe 9 km z taką samą prędkością i wyniki były następujące. Aha, i poprosiłem Waldka, żeby się ładnie wypowiedział i przedstawił przed milionem słuchaczy. Oto i efekt. Dobra, Waldku, jak tam u mnie jest 23,1 w tym momencie, 118 na godzinę, poczekaj, jedziemy z górki i mam teraz w tym momencie 22,8 i średnia prędkość 118. Jak tam u Ciebie? Ja jesteś lepszy, u mnie jest 23,6 i średnia prędkość 118. Ślicznie się wypowiedziałeś, dziękuję. Niestety musiałem wypikać. Na szczęście już Waldka spotkała kara. Tak więc wyniki spalania bardzo zbliżone. Przy 120 zużycie jest na poziomie 22-23 kWh w obu autach. To są duże wyniki jak na elektryki, ale z drugiej strony auta mają ponad 500 czy tam 600 koni. No dobra, to teraz test spalania w mieście. Warunki bardzo sterylne, jest noc, poniedziałek i ruszamy z okolic ulicy Puławskiej i jedziemy pod Stadion Narodowy. Jazda zgodnie z przepisami w trybie range, czyli tym, który ma nam dać jak największy zasięg, czyli też jak najmniejsze zużycie. W obu samochodach klimatyzacja jest wyłączona i wyzerowane liczniki. Oba auta mają też takie same rozmiary kół, 21 cali. Jedziemy. Teraz widzicie trasę, jaką jechaliśmy. Po drodze kilka buspasów, ale o tej porze nic nam one nie dawały. Więcej dawały długie proste i duże odstępy między światłami, gdzie samochody ładnie się toczyły i tym samym mocno zmniejszały swoje zużycie spalania. Warto dodać, że zarówno ja, jak i Waldek nigdy tymi autami nie zeszliśmy poniżej 20 kWh na 100 km w mieście. Ja to nawet miałem problem, żeby zejść poniżej 30, więc obstawialiśmy, że pewnie wynik będzie około 19-20 kWh. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna. Zapraszam do szybkiej przejażdżki przez miasto. Zrozumiano. Włączyłeś tę rekuperację, czy wyłączyłeś? Mam wyłączoną, a Ty? Włączona. To ja również. Nie przyspieszaj tak, bo mi tu
Starajmy się jechać w miarę naturalnie. Aha, i przypominam, jak będzie strzałka, to się zatrzymujemy na strzałce. Tak jest, po 7 punktów i 6 stówek chyba. Ile masz? 21,9. 22,1. Ale nie wiem, czy też tak masz w Taycanie, że on strasznie kusi do takiego szybkiego przyspieszania. Kusi, zgadzam się. Jakby taki mały elektryczny diabełek siedział na prawym ramieniu i tak przypierdziel, teraz, na chwilę, teraz. 16,8. Kurde, mało. No i jest średnie zużycie 15,7, średnia prędkość 39 na godzinę, odcinek 14,5. Idziemy do drugiego Taycana. Póki mi tu nie wrośnie. Jest 14,5, 16,1, 39. No, 16,1 zaliczamy. No to ja wygrałem. Ile miałeś? Wygrałem, zaraz powiem jeszcze raz, bo już nie pamiętam. 15,7. Wyniki kosmiczne jak na tak mocne auta. I co ważne, różnica 0,4 kWh no to jest nic, więc śmiało można powiedzieć, że 4S pali tyle co Turbo S. To jest niesamowite, jak niski wynik osiągnęliśmy, ale też średnia prędkość była na poziomie 40 km na godzinę, czyli w mieście no praktycznie nie do zrobienia. Pokazuje to, że jednak trasa, jaką wybraliśmy, no była trochę zbyt szybka. No ale tu chodziło o porównanie tych dwóch aut i ich zużycie, więc tutaj jest remis. Remis byłby też pod względem prowadzenia, ale tylko jeśli dokupimy do 4S-a kilka bajerów, które Turbo S ma w standardzie. Przykładowo, Turbo S ma tylną oś skrętną oraz ceramiczne hamulce. Hamulce, które dla 4S-a wymagały dopłaty 39 000 złotych. Chociaż już seryjne 4S prowadzi się świetnie, jak na tak ciężkie auto, a Turbo S prowadzi się jeszcze lepiej. A co do masy, to różnica jest około 80 kg i 4S waży 2295, a Turbo S 2370 kg. Przez to też ładowność jest nieco mniejsza, bo Turbo S ma ładowność na poziomie 575, a 4S 660 kg. Różnica w masie to prawdopodobnie tylko i wyłącznie wina wyposażenia. To teraz pora porozmawiać o wyglądzie i praktyczności. I tutaj, ku mojemu zdziwieniu, jedyna różnica to dolne wykończenie zderzaka z karbonu i w zasadzie to wszystko. Pomijamy oczywiście napis 4S i Turbo S na klapie, bo można zamówić wersję bez oznaczeń. Tak więc praktycznie nie ma ani jednej różnicy, ani w środku, ani na zewnątrz. Te same zderzaki, te same wymiary, taka sama pojemność bagażników i tyle samo miejsca w kabinie. Z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej, kupując auto jednak znacznie droższe, to oczekiwałbym jednak więcej różnic, a nie tylko inna moc. Przykładowo, jak kupujemy Porsche 911 Turbo S, to różni się ono znacząco od 4S również wizualnie. W przypadku Taycanów tak nie ma. Tu się różnią mocą, osiągami oraz ceną. A w podstawie Taycan 4S kosztuje 472 000 złotych, podczas gdy Taycan Turbo S startuje od 817 000 złotych. Różnica więc to 345 000 złotych, a za 350 000 złotych można kupić Caymana S. Z tym, że tak jak mówiłem, Turbo S w podstawie ma dużo więcej rzeczy, jak na przykład hamulce ceramiczne, tylna oś skrętna, pakiet Sport Chrono, większe koła 21-calowe, lepsze audio Bose, fotele sportowe i tak dalej. I te dodatki kosztują około 140 000 złotych, czyli różnica pomiędzy Turbo S a 4S to około 200 000 złotych. Wciąż dużo. Aha, i testowane egzemplarze kosztowały nieco inaczej niż podstawa, bo ta 4S kosztowała 700 000 złotych, a Turbo S już 1 040 000 złotych. Podsumowując, główna różnica pomiędzy Taycanem 4S a Taycanem Turbo S to moc i osiągi. Zarówno zużycie energii, praktyczność czy prezencja są takie same, więc my płacimy więcej tylko za osiągi. No dobra, w podstawie też mamy nieco lepsze prowadzenie, aczkolwiek to w 4S i tak jest świetne, a da się zrobić, że będzie takie same, za oczywiście odpowiednią dopłatą. Czyli różnica to moc, osiągi i oczywiście pieniądze.
Za 200 koni więcej i 1 sekundę lepszego przyspieszenia płacimy około 200 000 złotych więcej. Dopóki nie wsiadłem w Turbo S-a, to uważałem, że 4S jest bardzo szybki, ale Turbo S to jest jeszcze inny poziom. Szkoda też, że nie ma innego poziomu w wyglądzie aut, bo myślę, że płacąc 200 000 złotych więcej, można by oczekiwać nieco innego wyglądu, a nie tylko troszkę karbonu na dole zderzaka, który w sumie i tak będzie najbardziej podatny na uszkodzenia, bo auto jest dość niskie. Ja jednak wolałbym kupić 4S-kę i na przykład kupić drugie auto, którym mogę pojechać w trasę bez stracania czasu na ładowanie i planowanie wyjazdu. A jak chcecie się dowiedzieć, jaka kara przytrafiła się Waldkowi i co się stało z jego Fiatem, to wbijajcie na jego profil na Instagramie Waldimare. Link dorzucam do opisu filmu. Swoją drogą, to auto możecie znać również z mojego kanału. Zresztą, Taycana 4S też możecie znać z mojego kanału. Cześć!